Witam w warsztacie. Dziś takie nagranie, zastanawiałem się, czy w ogóle robić na ten temat materiał, czy nie. Bardzo proste, ale skoro mówiłem, że będę zajmował się też organizacją warsztatu, może pomoże to kilku osobom. Będę chciał wykonać osłony na frezarkę, a to wszystko dlatego, że planuję zakup ostatniej brakującej maszyny do tego warsztatu, więc niezbędna będzie ponowna relokacja. I to jest to, co mówiłem w poprzednim nagraniu, że wszystko musi być mobilne w tym warsztacie. Po prostu jest na tyle mały, że tak często potrzeba coś albo przenieść, znaczy mam nadzieję, że już nie będzie trzeba więcej, oczywiście, dlatego, że już będą te 4 maszyny podstawowe, więc plan na dzisiaj jest taki, że frezarkę, którą widzicie tam, będzie trzeba przenieść tutaj. No i oczywiście widać mała zmiana. Sprzedałem tego Sinumerika, który był widoczny w ostatnich nagraniach. Jak mówiłem, definitywnie do obsługi będzie użyty Linux. Tutaj też za wiele się nie zmieniło. Na razie już doszedł mi 7-calowy wyświetlacz. Wejście tablicowe 22 mm do USB. Zamówiłem też poprawny moduł, już nie ten Spindle Control Zebni, tylko prawidłowy, taki, który jest dedykowany do zamiany sygnału PWM od 0 do 100 do 0,10 V. Niestety nie było go na w żadnym polskim sklepie, ani na portalach, więc zamówiłem go bezpośrednio z Chin. Bardzo niepokoiło mnie i dalej niepokoi to, dlaczego są tak duże wahania przy sterowaniu wektorowym. Na pewno wykonam jeszcze na ten temat trochę testów, ale to następnym, dedykowanym już tym pracom odcinku. Plan przeniesienia tokarki frezarki polegać będzie na tym, że chcę dodać te poliwęglanowe osłony tutaj, to znaczy, że chcę odseparować jakby tą część, gdzie jest ten stolik elektryczny. Frezarka będzie wepchana tu do rogu, to odczyt cyfrowy, odczyt położenia osi też będzie zainstalowany tutaj na ścianie. Co na pewno będę musiał zrobić, to tutaj podeprzeć tą półeczkę, więc już znalazłem kilka kawałków stali. Szybko to pospawam. Docelowo ta moja płyta traserska, powiedzmy, zwykły kawał kamienia przeszlifowany będzie, na nim się w końcu mógł znaleźć. Tokarka będzie pewnie właśnie w miejscu już obecnie frezarkę CNC przepchnę kawałek tutaj, a tutaj będzie otwarta przestrzeń. Zobaczymy na co. Mam nadzieję, że wszystko się uda, więc biorę się do roboty i w pierwszej kolejności podpora na stojaczek.
Minęło około 2 tygodni od momentu, jak wykonałem osłony frezarki. Od tego momentu do maszyny, to znaczy do tokarki, doszedł mi odczyt cyfrowy. Na razie liniał jest tylko w osi poprzecznej. Na pewno z biegiem czasu dołożę również do osi wzdłużnej. Poprzeczny po prostu dla mnie bardziej krytyczny. Dało mi się trochę oczyścić. Trochę, ale efekt jest świetny. Uchwyt czteroszczękowy. Można było go zobaczyć, jak wyglądał w odcinku, w którym opowiadałem o tokarce. Jak widać, przy okazji wykonałem stopy do maszyn. Nie robiłem z tego oddzielnego już odcinka, z tego względu, że są to po prostu proste maszyny, proste stopy z poliamidu. Żadne wibroizolatory, po prostu są na podwyższeniach z litego wałka, pod spodem 3 mm guma. Usunąłem tacę, która była do tulejek R oraz do trzpieni. Również przy tym biureczku szafa jest już wysuwana spod podstawy płyty. No i wykonałem tutaj jeszcze taką ciekawą tacę do zbierania wiórów. Tak naprawdę chcę po prostu wszystko, żeby było do zamiatania pod spód. Na koniec wszystko można wysunąć. Wszystkie wióry wyjdą na środek pomieszczenia, wsunąć z powrotem i łatwo posprzątać. Proste modyfikacje. Mam nadzieję, że mogą być dla kogoś inspirujące, jeżeli będzie musiał zmodyfikować swoje maszyny. Mam nadzieję, że będą dla mnie pomocne i będą mi służyły jak najdłużej. Więc mam nadzieję, że podobało się to nagranie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.